Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest profesor Anna Mierzecka, informatolog, wspaniała, ciepła dusza w naszym zespole, która zawsze służy dobrą radą i którą wszyscy podziwiamy za to, jak jest zorganizowana. Dzisiaj powodem do naszego spotkania jest oczywiście to, żebyśmy porozmawiali troszkę o różnych projektach naukowych, ale chciałbym wyjść troszkę od tego, co może zastanawiać niektórych naszych słuchaczy, a mianowicie czym tak naprawdę jest informacja naukowa, bo to nie jest chyba takie oczywiste dla kogoś, kto interesuje się mediami, który do nas trafił w związku z tym projektem czy na naszego bloga. Najprościej jak się da. Najprościej jak się da. To jest w ogóle znakomite pytanie. Bardzo Ci dziękuję, Adamie, za to, bo odpowiedź nie jest oczywista nawet dla osób, które się tym interesują. Informacja naukowa, no właśnie, jeśli spojrzymy to w ogóle z perspektywy takiej, jaka tutaj jesteśmy osądzeni w naszej polskiej nauce, to nasza właśnie informacja naukowa wyrosła z nauk pomocniczych historii. I rozwijała się przez pewien czas właśnie jakby w cieniu tej historii. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jak rozumie się to bardziej, powiedzmy w rozumieniu anglosaskim, informacja naukowa, taka dzisiejsza, wyszła z tego, jak ułatwiać przepływ komunikacji naukowej między właśnie naukowcami i na początku było to związane przede wszystkim z naukami ścisłymi, czy też w ogóle nawet nie naukami, a inżynierami, jak to się przekłada na publikowanie patentów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mamy tutaj taki miks różnych podejść, które bywają często bardzo sprzeczne. Oczywiście jako nasza dyscyplina rozwinęła się już do bardziej samodzielnej i w ramach różnych szkół bardziej aspiruje albo w kierunku właśnie tych bardziej powiązanych z historią książki, nurtów i obszarów, albo w stronę nauk społecznych. I ja osobiście jestem właśnie reprezentantem osób, które mają zainteresowania, powiedzmy, bardzo mocno podobne, jeśli chodzi o zakres tematów badawczych, do tych, którzy zajmują się komunikacją. Tak? Tylko komunikacja, znaczy informacja naukowa inaczej niż komunikacja skupia się bardziej w ośrodku swoich zainteresowań, stawia naukę i nie naukę, tylko informację i interakcję ludzi z tą informacją, a nie sam proces komunikacji. Oczywiście to się bardzo rozwinęło i ja ze swojej własnej perspektywy bardzo się cieszę, że tak powiedziałabym, że te obszary, którymi ja się zajmuję, one są bardzo mocno interdyscyplinarne. I czerpiemy nie tylko z nauk o komunikacji, ale też z nauk o psychologii i innych dyscyplin, które tutaj mają bardzo dużo do powiedzenia w tym obszarze. Czy pamiętasz może taki pierwszy moment, w którym pomyślałaś, chcę zostać badaczką? Tak, pamiętam, ale to jest bardzo nienaukowe wspomnienie, ponieważ ja mam takie bardzo mocne tradycje rodzinne. Już moi pradziadkowie pracowali na uniwersytecie, moi dziadkowie z obu stron, a ja osobiście pamiętam, jak mój tata pisał chyba wtedy doktorat i pamiętam, że chodził tutaj jeszcze do Starego Buwu, zabrał mnie do Starego Buwu i pamiętam, że jak wchodziłam przez bramę uniwersytetu, to pomyślałam sobie, tak, to jest najwspanialsze. To były bardzo dawne momenty i potem bardzo długi czas straciłam tą chęć zostania badaczem. Miałam różne pomysły na siebie, ale potem w pewnym momencie wróciło to do mnie i tak się jednak stało. Powiedziałaś, że często skupiasz się na tym odbiorze w społeczeństwie informacji i wiem, że bardzo dużą uwagę zwracasz w swoich projektach na to, żeby te badania niosły jakiś efekt społeczny, były ważne społecznie. W związku z tym, czy mogłabyś kilka słów opowiedzieć na temat projektu szczepionkowego, gdzie ten styk z tą informacją jednak był bardzo ważny, bo chodziło przede wszystkim, z tego co pamiętam, o rodziców, zarówno rodziców
dzieci polskich, jak i ukraińskich. I w ogóle skąd pomysł, żeby te dwie grupy akurat rodziców w tym badaniu pokryć? Dziękuję za to pytanie, jest naprawdę znakomite. To znaczy pomysł na to badanie, tak szczerze mówiąc, pomysł na zaadresowanie problemu, w jaki sposób rodzice podejmują decyzje na temat szczepień swoich dzieci już od bardzo dawna kiełkował w mojej głowie. Natomiast potem, po wybuchu wojny na Ukrainie, po tych pierwszych miesiącach, gdzie wszyscy uczestniczyliśmy, ja też, pomagając jakoś osobom, które tutaj bardzo w dramatycznych okolicznościach musiały zmienić warunki swojego życia, patrzyłam też na problemy matek, bo to głównie matki w tamtym okresie przybywały do Polski, ukraińskich. I jednym z tych problemów był oczywiście problem opieki zdrowotnej. To, co jako badacz też zauważyłam, że nastawienie, zaufanie do szczepionek na Ukrainie jest jednym z najniższych w Europie. Sam problem szczepień, jak to już na pewno każdy, nawet już jest to wiedza potoczna, w jaki sposób mamy tutaj spadek zaufania do nauki ogólnie, a do szczepień w szczególności, już od czasów Andrew Wakefielda to jest nieustający problem i to w momencie, kiedy w Polsce pojawiła się grupa osób, które musiały zapisać dzieci do przedszkola, nauczyć się funkcjonować w nowym środowisku, było dla mnie bardzo ważne, żeby ten proces integracji przebiegał jak najlepiej. I zastanawialiśmy się tutaj również z kolegami zespołu, jakie będą problemy, które będą narastały, które sprawią, że ta integracja może przebiegać, może być pełna konfliktów, tak? I zdaje się, takie mam poczucie, że jedna z rzeczy, która może najbardziej polaryzować osoby w społeczeństwie, to te, do którego mamy duży stosunek emocjonalny, a co może być bardziej emocjonujące niż to, jak mamy traktować nasze dzieci. Czy dzieci, które przybyły z Ukrainy i na przykład nie będą zaszczepione, będą zagrożeniem dla mojego dziecka, które chodzi do przedszkola? Czy powinniśmy to narzucać? W samym polskim społeczeństwie również te opinie są bardzo podzielone. Dlatego to był taki moment, kiedy uznałam, że ten problem, który od dłuższego czasu już jest ważny, wymaga zbadania. Dobra, i teraz tak, w tym projekcie, jak rozumiem, robiliśmy zarówno ankiety, były też wywiady pogłębione. Tak. I były też grupy fokusowe. Nie było. Zrezygnowaliśmy z grup fokusowych i to była, ja tutaj akurat mogę powiedzieć kilka ciepłych słów na temat nowych idei grantu, który pozwalał na dość dużą elastyczność badacza i tutaj w tym projekcie to było potrzebne, ponieważ zaczęliśmy od wywiadów indywidualnych i dość dużym wysiłkiem, z którego jestem bardzo dumna, udało nam się porozmawiać z rodzicami zarówno, którzy popierają proces szczepień, jak i tymi, którzy identyfikują samych siebie jako sceptyczni albo wręcz przeciwni. I po rozmowach indywidualnych zdaliśmy sobie sprawę, że przeprowadzenie wywiadów grupowych to nie jest dobry pomysł, bo to są zawsze bardzo indywidualne decyzje. Ludzie, którzy już decydują się mówić, mają bardzo dużo emocji z tym związanych i niekoniecznie mają zaufanie, żeby dzielić się z tym z innymi. W momencie, kiedy ja jako badacz mogłam być pewna, że nie naruszę ich zaufania i jeżeli na przykład po wywiadzie zdecydują się powiedzieć mi, że jakiejś części nie mogę wykorzystywać, to tak zostanie. Tak w przypadku wywiadów fokusowych zapewnienie im takiego komfortu psychicznego byłoby zdecydowanie trudniejsze. W związku z tym po prostu już w trakcie projektu zrezygnowaliśmy z wywiadów fokusowych. To, co przychodzi mi tutaj na myśl, to jest kwestia właśnie bardzo wrażliwego tematu, jakim jest podejście do szczepień, zwłaszcza szczepień własnych dzieci. Czy możesz powiedzieć, czy były problemy z rekrutacją do tego projektu i też w jaki sposób taka rekrutacja się odbywała? Tym bardziej, że mieliśmy tutaj do czynienia tylko właśnie z rodzicami polskich dzieci, gdzie jest trochę łatwiej chyba dojść, ale właśnie rodziców ukraińskich. Tak, okazało się, że te grupy są jeszcze bardziej zróżnicowane niż myśleliśmy. Początkowym pomysłem na rekrutację to było rekrutację z pomocą
warszawskich przedszkoli. Rozsyłaliśmy takiego maila z zaproszeniem i informacją, na czym polega badanie, do jakiego stopnia tutaj, jakiego zakresu będą dotyczyły pytania, i prosiliśmy rodziców, którzy byliby zainteresowani podzieleniem się swojej opinii, oczywiście anonimowo, o zostawianie nam kontaktu do siebie. I w przypadku rodziców polskich to była bardzo efektywna metoda. Udawało nam się uzbierać kilkaset kontaktów do osób, które były skłonne podzielić się swoją opinią. W tej ankiecie wstępnej też pytaliśmy o stosunek do szczepień, także mogliśmy właśnie zróżnicować naszą grupę, z którą będziemy rozmawiać pod kątem właśnie tego stosunku do szczepień. Udało nam się też pozyskać rodziców ukraińskich, natomiast ta grupa była zdecydowanie mniejsza i niewystarczająca, żeby tutaj, że tak powiem, w równy sposób uwzględnić ten głos rodziców polskich i ukraińskich. Był to problem do tego stopnia, znaczy ten problem można było przewidzieć. Osoby, które zaczynają swoje życie w nowym miejscu, no, w sposób oczywisty, mają mniej czasu, żeby poświęcać swój prywatny czas na tego typu aktywności, mimo że udział w badaniu tutaj był związany z jakąś gratyfikacją pieniężną, natomiast nie udało nam się pozyskać tyle osób. Potem okazało się jeszcze, że jedną z przyczyn był fakt, że rodzice ukraińscy są przyzwyczajeni do prawa obowiązującego na Ukrainie, to znaczy dziecko, które chodzi do przedszkola, obowiązkowo musi być zaszczepione. W związku z tym ta grupa, która gdzieś tam ten stosunek do szczepień miała sceptyczny bądź w ogóle negatywny, w szczególny sposób nie chciała z nami rozmawiać. Żeby rozwiązać to, co powinnam jeszcze powiedzieć, w naszym zespole od samego początku zrekrutowaliśmy wspaniałą badaczkę z Ukrainy, która w dodatku jest z wykształcenia psychologiem. Teraz już obroniła swój doktorat z psychologii, była absolutnie cudowną osobą, która wniosła bardzo dużo do naszego badania. I razem z nią zdecydowałyśmy się, przepraszam, jeszcze może ważna dla słuchaczy informacja, badania były przeprowadzane online. Zdecydowaliśmy się, że to też dla rodziców, którzy, myślę, że taką cechą dystynktywną rodzica jest brak czasu, więc zorganizowanie wywiadów online też wydawało nam się, że będzie dla nich bardziej komfortowe. Natomiast w sytuacji braku tych respondentów z grupy ukraińskiej, szczególnie tej sceptycznej szczepieniom, zdecydowałyśmy się pojechać do ośrodka dla uchodźców ukraińskich. I tam żeśmy spędziły wiele dni rozmawiając, mówiąc, kim jesteśmy, tłumacząc, na czym polega nasze badanie, tłumacząc, że badanie jest anonimowe, że nie będzie związane w żaden sposób i relacjonowane w żaden sposób, który pozwoliłby zidentyfikować naszych respondentów. Koniec końców muszę się przyznać, że duża część z tych respondentów w ogóle nie mówiła po polsku. My żeśmy tutaj też, muszę wyjaśnić, mieliśmy takie założenie, że osoby, które zdecydowały się zostać w Polsce, będą na tyle komunikatywne w języku polskim, że przy pomocy właśnie naszej badaczki z Ukrainy uda nam się te wywiady przeprowadzić i właśnie tutaj od razu było założenie, że w języku ukraińskim albo w języku polskim. Koniec końców te wywiady w ośrodku dla uchodźców wyglądały tak, że przeprowadzaliśmy je po ukraińsku albo po rosyjsku, bo też była tam grupa, która zdecydowała się rozmawiać z nami po rosyjsku, i na pewnych etapach moja własna rola ograniczała się do tego, że bawiłam się z dziećmi, a ich mamy w tym czasie opowiadały nam o swoich doświadczeniach. Projekt brzmi bardzo, bardzo rzeczywiście skomplikowanie pod względem operacyjnym, no ale summa summarum wszystko się świetnie udało. Mówiłaś też o kwestii informacji naukowej, jeśli chodzi o proces wyszukiwania informacji. To też jest jeden z tych aspektów. Interesuje mnie to, w jaki sposób to wyszukiwanie informacji zmienia się w obliczu sztucznej inteligencji i czy masz może jakiś pomysł na badanie naukowe, które właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji w tym procesie by badało. Bardzo dziękuję za to pytanie. To znaczy na pewno się zmieni, tak? Ale to już jest truizmem.
Ja pracuję, moje główne zainteresowania, jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji, są też dość specyficzne, bo zajmuję się wyszukiwaniem informacji naukowej, czyli skupionej głównie na publikacjach naukowych. I jeśli chodzi o wyszukiwanie w tym względzie, to szczególnie myślę, że tutaj trzeba być ostrożnym. Dlatego, że te generatywna sztuczna inteligencja daje nam złudzenie, że nasze wyszukiwanie za pomocą właśnie tutaj dostępnych narzędzi jest w jakiś sposób kompletne, bazuje na najlepszych źródłach, natomiast problemem jest to, że nie wiemy, jakie zasoby są przeszukiwane. I tak jak pracuję z moimi studentami, to cały czas im opowiadam, że to jest absolutnie cudowne narzędzie, które na pewno służy do tego, żeby zaoszczędzić im czas, natomiast zawsze wyszukując informacje, muszą być absolutnie pewni, jakie zasoby są przeszukiwane. Bo w dzisiejszych czasach nie uzyskamy, i już od bardzo dawna zresztą, kompletnego wyszukiwania. Natomiast musimy być pewni, że zasoby, które są przeszukiwane, to są te zasoby, o które nam chodzi, na przykład najlepszej literatury naukowej. I obecne narzędzia AI nam tego nie umożliwiają. Pojawiają się nowe narzędzia i właśnie te będą przedmiotem mojego następnego projektu, ponieważ w bazach, które są dedykowane literaturze naukowej, takiej jak Web of Science, takiej jak Scopus, pojawiają się tak zwani Research Assistant, AI Assistant, które mają pracować na zasobach tych baz. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie wiemy, co jest przeszukiwane, to znaczy jakie słowa kluczowe są wyszukiwane. Ci asystenci dają nam złudne wrażenie, że komunikując się w języku naturalnym, mamy pewność, że nasz system przeszuka, używając wszystkich odpowiednich słów kluczowych, przeszuka te pola metadanych, które mają być przeszukane. Natomiast testy, które ja do tej pory prowadziłam, pokazują, że tutaj w przedziwny sposób nadal ci asystenci są zawodni. Natomiast czasami ważne jest to, że nasi użytkownicy, którzy zaczynają wyszukiwać, na przykład doktoranci, studenci, specjaliści informacji, cały aspekt emocjonalny wyszukiwania, to znaczy, jeżeli narzędzia wyszukiwania są zbyt skomplikowane, oni porzucają te wyszukiwanie, nie chcą korzystać z tych baz danych, zaczynają wyszukiwać po prostu w Google, bo zawsze się coś znajdzie. Natomiast chodzi o to, żeby przyzwyczajać naszych użytkowników do korzystania z tych źródeł, które są najbardziej wiarygodne. I jeżeli ci asystenci wyszukiwania opierający się na sztucznej inteligencji zachęcą naszych użytkowników, żeby korzystali z tego typu systemów, to nawet jeżeli to wyszukiwanie nie byłoby tak precyzyjne, jak w wypadku prawidłowo skonstruowanej instrukcji, to uważam, że jest to wartość dodana. I tego właśnie będzie dotyczyć nasz kolejny projekt, gdzie będziemy oceniać, w jaki sposób korzystanie z tych tradycyjnych narzędzi wyszukiwania, gdzie trzeba się właśnie posłużyć słowami kluczowymi, operatorami, pamiętać o nawiasach i innych tego typu irytujących drobiazgach, jest dla respondentów obciążające emocjonalnie, a może być może, to jest jedna z hipotez, zadanie pytania w języku naturalnym i dalej doprecyzowanie, o co nam chodzi, jest coś, co sprawia, że komfort użytkowania tych baz jest większy. I być może tacy użytkownicy będą mimo wszystko woleli sięgnąć do tej bazy, gdzie będą mieli bezpłatne narzędzie AI, niż wyszukiwać w zasobach internetu, gdzie jakość tych informacji jest wątpliwa. W swoich projektach często pracujesz ze Skandynawami i interesuje mnie to, jak można porównać troszkę ich etos pracy, ich podejście do pracy, ich sytuację, jeśli chodzi o to środowisko uniwersyteckie, do tego, co mamy tutaj w kraju. Wow, bardzo interesujące pytanie. W ogóle bardzo lubię to obserwować, tak? To mnie bardzo ciekawi. Myślę, że jak patrzymy, to znaczy tak, są jak wszędzie zalety i wady. To, co na pewno jest czymś, czego w jakiś sposób im zazdroszczę, no to mają niestety lepszy dostęp i do zasobów. To już nie ma problemu, żeby na przykład uniwersytet zapłacił za open access czasopisma artykułu, który udało nam się opublikować. Mają dostęp lepszy do
na przykład subskrypcji, czasopism i tak dalej. Natomiast należy zwrócić też uwagę, że gdzieś tam na przykład w niektórych krajach skandynawskich też mają dużo mniej swobody, jeśli chodzi o zakres projektów, tak? Czyli jeżeli pracujesz w katedrze, która zajmuje się, nie wiem, bibliotekami publicznymi, no to jednak Twoje prace powinny nie oscylować luźno i jak Ci przyjdzie do głowy, żeby badać właśnie sztuczną inteligencję i wyszukiwanie, no to trzeba lepiej uargumentować niż my to zrobimy. Natomiast to, co jest na pewno lepiej zorganizowane, to jakiś sposób podejścia, nawet nie wiem jak to określić. Oni są przyzwyczajeni do tego, żeby patrzeć na swoje zasoby czasowe i to, ile są w stanie zrealizować. My w Polsce, albo może mówię tutaj o bardzo ambitnym zespole, w którym pracuję, jeśli widzimy ciekawy temat badawczy, to bardzo często trudno nam się oprzeć, żeby go zacząć realizować, trochę nie zwracając uwagi na zakres naszych własnych sił i czasu, który trzeba na to przeznaczyć. Oni mają już wypracowane te metody, gdzie mogą w jakiś ściśle określony sposób powiedzieć, niestety w następnym kwartale nie znajdę czasu na to badanie. Natomiast ja mam przyjemność też pracować w wyjątkowo sprzyjającym zespole, gdzie starsi profesorowie naprawdę inwestują w tych, którzy w jakiś sposób rozwijają swoją karierę i korzystam z tego w sposób absolutnie fantastyczny, ponieważ naprawdę mam wrażenie, że moje pomysły są weryfikowane w sposób niezwykle życzliwy i bardzo dużo uczę się po prostu współpracując z nimi, więc to jest coś, co nieustająco mnie cieszy. Wspomniałaś tutaj o bibliotekach też w tej odpowiedzi na pytanie i w sumie Tak. to wystawiłaś mi piłkę do kolejnego w związku z tym. Chciałem się zapytać o AI, a bibliotekarzy. O tak zwane też AI literacy, które chcielibyśmy przy okazji badać. Czy mogłabyś powiedzieć coś na temat projektu, przy którym obecnie też pracujesz i który ma związek ze sztuczną inteligencją? Oj, to znaczy tych projektów jest kilka, tak? Tak, ale ten drugi. Ten drugi, dobrze. To znaczy tak, de facto taki ścisły dotyczący AI literacy, to staramy się stworzyć skalę, która badałaby gotowość korzystania z narzędzi AI, ale tutaj raczej skierujemy się w pracy badacza. Tak? I tutaj chodzi o to, żeby uwzględnić nie tylko moje techniczne kompetencje do promptowania, oceny technicznej jakości tych odpowiedzi, ale też moją gotowość do użycia tych narzędzi w ramach różnych elementów pracy badawczej w sposób kreatywny, jakie emocje się w tym wiążą, w jaki sposób wymagania instytucjonalne wpływają na nasze zachowania. Tak? Gdzieś tam za tym stoi teza, że badacze są w obecnej chwili doświadczają bardzo dużego przeładowania informacyjnego i gdzieś te narzędzia AI pomagają im sobie w tym radzić. Natomiast spytałeś jeszcze o AI i bibliotekarzy i to jakoś też się wiąże, dlatego że my oczywiście nawiązujemy, ja cały czas jestem zainteresowana w kontekście bibliotek akademickich, jaka jest rola bibliotek akademickich i ja bardzo mocno stoję na stanowisku, że coraz bardziej biblioteki nadal będą skarbnicami zasobów rozumianymi jako kolekcje cyfrowe i tradycyjne. Natomiast rola samych bibliotekarzy bardzo mocno zmienia się. Jeśli chodzi o bibliotekarzy akademickich, ich rolą jest włączanie się i wspieranie badaczy w tych aspektach, w których brakuje im po prostu czasu, żeby poradzić sobie z jakimiś zadaniami. Czy to będzie proces ewaluacji ich dorobku, czy to będzie zbieranie literatury. I teraz jeśli chodzi właśnie o tą zmianę roli, to możemy to też zauważyć w przypadku bibliotek publicznych i to są projekty, które ja bardzo mocno właśnie, tak jak określiłeś, ze Skandynawami rozwijam,
tam, ponieważ tak jak bibliotekarze akademicki, moim zdaniem, już nie są tymi strażnikami zbiorów, tylko powinni wchodzić w społeczność akademicką z pomocą i usługami, tak samo się dzieje w przypadku bibliotekarzy akademickich. Tylko tam wsparcia wymaga lokalna społeczność. Biblioteki publiczne są absolutnie unikalnymi instytucjami, ponieważ mają swoje jednostki, często tam, gdzie są jedynymi instytucjami poza szkołami, gdzie mamy możliwość promowania kultury, niekoniecznie kultury czytelniczej, mamy możliwość wspierania i integracji tej lokalnej społeczności. I to, na co zwróciliśmy uwagę też notabene, bo tutaj zaczęłam właśnie od sytuacji imigrantów, zwróciliśmy uwagę, do jakiego stopnia biblioteki publiczne wspierały proces integracji imigrantów w lokalnych społecznościach w różnych krajach europejskich. I mam tu na myśli zarówno Polskę, jak na przykład Węgry, do której też ta pierwsza fala ukraińskich uchodźców docierała w bardzo intensywnym stopniu, a podejście bibliotekarzy było zupełnie inne, jak i kraje takie jak Dania, Szwecja, Norwegia czy Islandia, które mają już dużo większe doświadczenie w organizowaniu integracji uchodźców z lokalną społecznością. I takim elementem, który przykuł naszą uwagę i zwracamy na to uwagę w kontekście nie tylko uchodźców. Biblioteki publiczne są miejscem, gdzie bardzo często docierają dzieci. Biblioteki publiczne są miejscem, które organizują zajęcia dla tych dzieci i w większości przypadków, we wszystkich krajach europejskich są to zajęcia bezpłatne. Czyli uwaga, docieramy do tej grupy, która bardzo często jest marginalizowana. Ta grupa, która nie ma czasu, pieniędzy, zawieźć swoich dzieci na 3 różne zajęcia integracji sensorycznej, robotyki i angielskiego, a w bibliotece mogą spotkać się z zajęciami, które pomogą im rozwinąć różnego rodzaju umiejętności. I z racji miejsca, gdzie to się dzieje, to jest właśnie ten punkt, gdzie można dzieci w przypadku bardzo różnych aktywności uczyć krytycznego myślenia. Tak? I nawiązując do tego, co jeszcze tutaj się cały czas przejawia w tej naszej rozmowie, można je również uczyć, w jaki sposób stosować narzędzia AI, żeby były to narzędzia, które wykorzystujemy, ale cały czas stosując coś, co jest absolutnie krytyczne we wszystkich obszarach życia, czyli krytyczne myślenie. Czyli rola bibliotekarza jako takiego edukatora też i konstruktora tego rzetelnego wykorzystania narzędzi AI, żeby robić to po prostu w sposób świadomy i dobry. Troszkę w tej poprzedniej odpowiedzi wyprzedziłaś jedno z moich pytań, ale bardzo dobrze, bo też pewnie częściowo tak. już na to odpowiedziałaś. Czyli można troszkę domniemywać, rozumieć, że właśnie ta rola zarówno pracownika biblioteki, bibliotekarza, czy też takiego specjalisty do spraw informacji naukowej Tak. będzie zmieniać się może w kierunku właśnie takiego data stewarda, analityka informacji troszkę, edukatora, czy może jeszcze w jakimś innym kierunku? To jest znakomite pytanie. Dlatego, że moją tezą jest, że musimy kształcić bibliotekarzy w taki sposób, żeby byli elastyczni, ponieważ w różnych środowiskach te potrzeby bardzo szybko się zmieniają i absolutnie cudownym przykładem było tu nagłe wprowadzenie zasad dotyczących ewaluacji, gdzie naukowcy nagle musieli przedstawiać raporty dotyczące różnego rodzaju współczynników, które mierzyły ich aktywność naukową. Drugim elementem było bardzo gwałtowne wprowadzenie przez NCN konieczności planów badawczych. I bibliotekarze, z którymi miałam przyjemność rozmawiać, w sposób absolutnie ja byłam pod głębokim wrażeniem, w jaki sposób, widząc tą potrzebę, nagle adaptowali się, uczyli się nowych umiejętności, ponieważ zobaczyli, że naukowcy wrócili do biblioteki i pytali ich, usłyszeliśmy, że możecie to dla nas zrobić. Czy możecie to zrobić? Nikt ich wcześniej tego nie nauczył.
Nie było kursów dla bibliotekarzy, było to wprowadzone bardzo nagle. Natomiast tak jak rozmawiałam z tutaj bibliotekarzami z głównych ośrodków uniwersyteckich w Polsce, zdecydowana większość z nich po prostu, powiedziałabym, zrobiła wszystko, żeby się nauczyć. I to jest przykład takiej elastyczności. Więc na Twoje pytanie, jak to się będzie działo, bibliotekarz musi mieć w ramach swojego stanowiska pracy i w ramach też swojego podejścia taką bardzo dużą wrażliwość i elastyczność, żeby patrzeć, jakie są potrzeby lokalnej społeczności. Bo może być to sytuacja, w której nagle w sposób absolutnie niespodziewany znajdujemy się w społeczności, której dociera duża grupa imigrantów, która ma jakieś konkretne potrzeby, czy są to potrzeby właśnie z zapisaniem dzieci do szkoły i być może tu można ich wspomóc, czy są to potrzeby związane z tym, że dzieci po zajęciach nie mają co ze sobą zrobić i może trzeba tutaj wspomóc matki, animując ich dzieci przez jakiś czas, żeby mogły sobie tutaj jakoś załatwić warunki, w których mogą pracować, zapewnić byt tym dzieciom. To są bardzo różne sytuacje i właśnie te badania międzynarodowe, które prowadzimy, one zwracają naszą uwagę, jak te sytuacje są różne. Gdzieś coś, co na przykład w Polsce nam na razie nie przychodzi do głowy, w jaki sposób bibliotekarze w Stanach Zjednoczonych radzą sobie z sytuacją ludzi bezdomnych i uzależnionych od narkotyków. Oni w niektórych bibliotekach, bo tam jest bardzo duża różnorodność, przychodzą przeszkolenia, w jaki sposób pomagać tym ludziom. Tak? Jakiej pomocy oni potrzebują, jak informować im, jakie są ich prawa i możliwości. Tak? Różnorodność tych sytuacji jest bardzo duża. W związku z tym my żeśmy przeprowadzili takie badania, gdzie pytaliśmy naszych bibliotekarzy w różnych krajach, w jakich rolach się widzą i też różnorodność tych odpowiedzi zależała bardzo dużo od tego, w jakiej społeczności funkcjonowali. I wiadomo, że ci bibliotekarze w dużych miastach będą musieli mieć zupełnie inne umiejętności niż bibliotekarze gdzieś w jakiejś małej miejscowości, w której nie ma dostępu do kina, teatru, a najbliższa, nie wiem, wystawa obejmuje wycieczkę powyżej, nie wiem, 1,5 godziny, tak? Czyli ten zawód bibliotekarza, jak widać, jest ważny społecznie, bo te biblioteki bywają po prostu oknem na świat, zwłaszcza w tych mniejszych ośrodkach. Ale też zastanawia mnie to, jaki jest system motywacyjny, zwłaszcza w polskich realiach, dla tego bibliotekarza, gdzie pierwszym naszym skojarzeniem jest to, że jest to po prostu ktoś, kto zajmuje się księgozbiorem głównie, a z tego, co mówisz, to tutaj jest też bardzo ważna rola właśnie bycia takim edukatorem, pomocnikiem też. Musisz mieć jakieś kompetencje cyfrowe w związku z tym, że są takie oczekiwania i takim animatorem kultury wręcz w niektórych sytuacjach. Więc no, zastanawia mnie to, jaka jest motywacja też finansowa dla tych pracowników i czy oni są dobrze wynagradzani, bo podejrzewam, że nie. Tym bardziej, że jak mówisz, że mają szybką możliwość dostosowania się do tego rynku, który jest wymagający, tak, czyli nauczyli się pewnych kompetencji, których potrzebowali, to równie dobrze mogą te kompetencje wykorzystać gdzieś indziej na rynku pracy. Adam, to jest znakomite pytanie, za które Ci dziękuję w imieniu całej społeczności bibliotekarzy, bo oczywiście odpowiedź jest: nie ma żadnej gratyfikacji. I my żeśmy przeprowadzali, to były absolutnie wspaniałe wywiady z bibliotekarzami, którzy właśnie w Polsce, którzy reagowali na tę pierwszą falę imigrantów po wybuchu wojny i oni opowiadali, w jaki sposób wspomagali tą i lokalną społeczność, i samych imigrantów. I oczywiście pytanie, czy w jaki sposób była gratyfikacja dla nich? Nie było żadnej. Jedyna gratyfikacja w przypadku w ogóle takich aktywności, które podejmują, jest to chyba gdzieś jakieś uznanie lokalnej społeczności. Jest to zawód wyjątkowo źle opłacany. Jest to zawód, w którym niestety ja nie spotkałam się z tym, że jeżeli ktoś zrealizuje jakiegoś rodzaju projekt, który spotka się z uznaniem lokalnej społeczności, to dostanie jakąś gratyfikację finansową. Pracują tam ludzie z misją.
Pracują w sposób, oczywiście jakość działalności tych placówek jest bardzo różna, no bo pracują też tam ludzie wypaleni zawodowo, którzy przez bardzo wiele lat podejmowali jakieś działania i jakby brak tego namacalnego uznania za ich wysiłki sprawia, że no po jakimś czasie no już po prostu trudno mieć cały czas tyle zapału. Jest to niestety taka sytuacja, gdzie ci najzdolniejsi ludzie no niestety w dużej mierze po jakimś czasie decydują się, że na przykład zapewnienie godziwego bytu własnej rodzinie jest ważniejsze niż odpowiadanie na potrzeby lokalnej społeczności. W związku z tym jest to nadal bardzo duży problem, no i tutaj na poziomie czasami, znaczy biblioteki publiczne też są sfinansowane ze środków lokalnych gmin i jeżeli jest to zarządzane w sposób mądry, to możemy tutaj liczyć, że coś wygląda lepiej w niektórych przypadkach, natomiast na poziomie ogólnym no, nadal sytuacja jest bardzo, bardzo zła. Dobrze, to może teraz trochę światła wpuścimy do tego mroku, bo tak powiało pesymizmem. Z jakiego badania, z jakiego osiągnięcia jesteś najbardziej dumna? Z jakiego badania jestem najbardziej dumna? Bardzo trudne pytanie, poczekaj, daj mi moment. W jakiś sposób uważam, że najbardziej istotne społecznie badanie, które do tej pory prowadziłam, to było badanie z rodzicami. I to badanie z rodzicami, o którym rozmawialiśmy, badanie dotyczące szczepionek. To, w jaki sposób udało nam się poprowadzić te rozmowy, w jaki sposób rodzice, szczególnie sceptyczni do tematu szczepień, zaufali nam, udało nam się dużym i świadomym wysiłkiem przekonać ich, że nie będziemy ich oceniać, że chcemy usłyszeć ich głos, że nie jesteśmy tutaj, żeby ich przekonywać. My jako pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy widziani jako orędownicy nauki i szczepionek. No, powiedziałabym, że zresztą słusznie. Natomiast na etapie rozmów, wywiadów, to nie taka jest nasza rola. Nasza rola jest bycia tak bardzo obiektywnym obserwatorem, jak tylko jest to w naszych możliwościach i dać im możliwość, żeby opowiedzieli o swoich motywacjach, o swoich doświadczeniach. I te wywiady, które udało nam się zebrać, ten materiał jest wyjątkowo bogaty i z tego jestem bardzo zadowolona. To jest nadal opracowywane, ale mam wrażenie, że udało nam się uchwycić coś ważnego. A ostatnie pytanie, takie jeszcze, taka wisienka na torcie. Marzenie naukowe do realizacji, jakiś cel, który chciałabyś osiągnąć może być w długim terminie, w krótszym terminie? Bardzo dobre pytanie. Marzy mi się, ale to nie będę w tym oryginalna, międzynarodowy grant, te granty na przykład ERC, tak jak ostatnio tutaj mieliśmy ze strony naszego uniwersytetu różnego rodzaju szkolenia i rozumiem, że to tutaj też przy tym systemie grantowym wewnętrznym uniwersytetu przyświeca, pozwalają na bardzo dużą swobodę badawczą i prowadzenie grantu, który nie jest problemem z grantami jest to, że zanim przeprowadzimy badania, musimy określić, w jaki sposób będziemy je przeprowadzać, bazując na naszych stanie badań, na naszych jakichś wstępnych badaniach. Bardzo często w trakcie okazuje się, że jest inaczej. I zasady, które tutaj obowiązują w przypadku takich grantów lokalnych zazwyczaj każą nam ściśle trzymać się określonego planu działania. Natomiast te granty międzynarodowe zostawiają badaczowi dużo większą swobodę i ja marzę o tym, żeby obdarzono mnie takim zaufaniem, że temat, który pokażę jako istotny badawczo i zespół, który zgromadzę, że my zrobimy to na najwyższym poziomie, jak tylko można, ale zostawiając, operując w ramach tej swobody, żeby dobrać właściwe narzędzia badawcze, metody badawcze. To jest takie moje marzenie, żeby tutaj móc kiedyś poprowadzić taki projekt.
No to nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć realizacji takiego projektu. Moim gościem była profesor Anna Mierzecka. Dziękuję Ci za rozmowę, a naszych słuchaczy oczywiście zachęcam do oglądania naszych kolejnych odcinków. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.